Witajcie moi drodzy widzowie, patch 5.2.0. Ostatnio omawialiśmy devbloga, czyli takie wstępne rzeczy, które były w założeniu, na przykład jak głębiny, na przykład zmiany w kultach, gdzie możemy budować inne budynki. I tak samo było poruszane właśnie o globalnych zmianach w kampanii względem legendarnych budynków, które dają jakby dodatkowe rzeczy, dodatkowe powiedzmy wybory podczas kampanii, więc to było omawiane na wcześniejszym materiale, to nie będę tego poruszał, a poruszę większość zmian, które tutaj nastąpiły również. Odnośnie karawany, której tutaj mówiłem na początku, było to na zasadzie, tam nie było za bardzo wspomniane, co dokładnie ma się zmienić. Z tego co zauważyłem, ma się zmienić to, że w Kataju będziemy mieli więcej karawan na samym początku, co jest bardzo dobre, bo jedna karawana na samym początku wyglądała trochę licho. I jak dla mnie nie miało to takiego dużego też przeskoku. Dodane zostały również jakieś nowe miasta, Nuln, Barakwar i tak samo Gisourex od Bretonii, czyli tam możemy wysyłać również karawanę. I wysyłanie tych karawan w poszczególne miejsca mamy też otrzymywanie unikatowych itemów dla naszej karawany. Mamy też bardziej poprawiony podgląd towarów w naszej karawanie, więc takie powiedzmy delikatne poprawki, na pewno zwiększenie właśnie tych miast, do których możemy się wybrać i te unikatowe itemy, to jak dla mnie zdecydowanie duży plus. Też zostały poprawione takie delikatne rzeczy względem wyglądu, grafiki budynków, podglądu, że możemy sobie podejrzeć te budynki względem na przykład wytwarzania jakichś materiałów, więc to na pewno jest bardzo ciekawe. Zostało też dużo zmienione względem właśnie odświeżenia rekrutacji, ale tu bardziej na zasadzie komputera, że komputer na przykład miał bardzo ciężko względem rekrutowania lepszych jednostek. Bardzo to odczuliśmy na przykład walcząc z, nie wiem, lizardmanami czy jaszczuroludźmi, że nie rekrutowali oni po prostu potężnych jednostek, na przykład potworów, nawet na późnych turach, tylko gdzieś tam się opierali na tych początkowych jednostkach i też dlatego zostały pozmieniane, powiedzmy, jaszczuroludzie, królowie grobowców najbardziej zostali zmienioni przez to wszystko, ale ja zaraz też będę oczywiście omawiał względem jednej frakcji, drugiej frakcji. Na pewno pozmieniały się właśnie, tak jak mówiłem, odnośnie tego, że komputer będzie szybciej jakby reagował względem rekrutacji lepszych tych jednostek i będzie to trochę powiedzmy urozmaicone, będzie to trochę bardziej lepiej zrobione, że nie walczymy ciągle z tymi samymi armiami, bo to też zostało moim zdaniem źle zrobione i niektóre frakcje, jak jaszczuroludzie czy królowie grobowców, byli bardzo łatwi do pokonania. Niezależnie czy to był początek gry, czy to był późniejszy etap gry, byli oni po prostu też słabi. Co zatem też wychodziło, przegrywali w większości powiedzmy początkowo AI z drugim AI, przegrywali po prostu swoją kampanię i moim zdaniem to było trochę słabe, że na przykład frakcje, które faktycznie są dosyć mocne, bardzo szybko przegrywały, więc też na pewno jak będziecie grali, będziecie po patchu, zauważycie duże zmiany względem niektórych frakcji, też na kampanii się po prostu będzie inaczej działo, tym bardziej w takich imperiach nieśmiertelnych sądzę, że to będzie bardzo odczuwalne. Odnośnie budynków, jeśli tutaj możemy sobie zerknąć, zostały też pozmieniane względem na przykład tego, że tutaj dali przykład, że Altdorf na 40 turze na przykład miał drugi tylko tier, czyli będą bardzo zwracać jakby poprawione względem AI budowania głównych budynków, że też będą na przykład więcej budowali tych budynków z wytwarzaniem surowców, bo komputer różnie budował, wyglądało to czasem bardzo komicznie i na przykład nie budował tych budynków z materiałami. Niektóre miasta po dłuższym czasie faktycznie były na bardzo niskim poziomie, i mogliśmy słabymi armiami zdobywać niektóre wioski na późnym etapie gry, co było trochę słabe. I nie mogliśmy jakby odczuć tego, że jesteśmy, nie wiem, na późniejszym etapie gry, a komputer ma po prostu bardzo słabe niektóre osady, nie licząc gdzieś tam może tej głównej osady, znaczy prowincji swojej, to wychodziło to bardzo słabo i też zostało to bardzo poprawione. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w kampanii. Naprawdę jestem bardzo też zadowolony, że jaszczuroludzie i królowie grobowców będą mieli AI mocno wzmocnione, bo oni byli po prostu słabi. Jeśli tutaj chodzi właśnie o tych lizardmenów, czy jaszczuroludzi, zostały pozmieniane tutaj też tiery względem rekrutacji niektórych jednostek. Nie będę tutaj wymieniał wszystkiego, bo jak sobie zauważycie, jest tego bardzo dużo. To jest też kwestia, może zrobię ewentualnie odcinek na zasadzie, co się zmieniło względem budynków, bo ja też mam gdzieś tam porobione takie wstępne budynki, na przykład każdej frakcji. Pozmieniało się na pewno to, że mamy skrócone na przykład rekrutowanie niektórych jednostek w zwierzę ludziach,
znaczy jaszczuroludziach, przepraszam, i są niektóre budynki po prostu zmienione, usunięte, no po prostu się pobawili, pozmieniali i zdecydowanie sądzę, że wyjdzie to na plus, tym bardziej na przykład frakcjom, na przykład, nie wiem, Talague jest taki dosyć, bym powiedział, zawsze słaby, bo on bardzo opierał się na jednostkach latających, a je było można bardzo łatwo skontrować i w sumie on nic nie robił. Jeśli chodzi o Top Knighty, tutaj na przykład o królów grobowców, tu było zmienione na przykład względem też rekrutacji tych najwyższych jednostek i też względu tego, że komputer nie budował tego pierwszego tieru, znaczy jakby tego głównej prowincji na najwyższy poziom, żeby rekrutować te najlepsze jednostki, tylko jakoś równomiernie rozkładał względem właśnie tych innych pozostałych osad i przez to dawało to, że jednak on nie posiadał tych mocnych jednostek i pokonanie królów grobowców to tak naprawdę było bardzo szybkie dobranie się do bohatera czy tam lorda i automatycznie szybko się rozpadał, bo nie miał potworów, nie miał wysokiej jakości budynków, więc też po prostu łatwo było go po prostu pokonać. I tutaj właśnie mamy to poprawione względem budowania w tych właśnie głównych miastach jak Kemri, Lachmia, Piramida Nagasza, i dlatego tak to wygląda. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o poziom, bo też odnośnie poziomu dużo się tutaj pozmieniało i na pewno chciałbym poruszyć tą kwestię z tego względu, że ja na przykład używam poziomu legendarnego i na legendarnym widać, że będzie tu dosyć ciekawie. Wzrost jakby potencjał wzmocnień trudności stosowanych właśnie przez AI w oparciu o potencjał frakcji o 20%. No 20% moim zdaniem to jest dosyć ciekawa liczba. Nie jest to oczywiście mało, tym bardziej, że dla niektórych poziom nawet trudny, już czasem jest trudny, to na legendarnych, na very hardach może być naprawdę trudno. Dotyczy to na przykład zdobywania doświadczenia, kosztów budowy, kosztów rekrutacji, kosztów utrzymania, wzrostu i współczynnika uzupełniania. Czyli komputer dostał bardzo dużo, w sumie do wszystkiego dostał tego mocnego boosta. Nie jest to tylko kwestii, że komputer, nie wiem, będzie inteligentnie grał, tylko chodzi o to, że faktycznie będzie miał wszystkie regeneracje na lepszych plusach. Doświadczenie będzie zdobywał bardzo szybko, mimo że i tak bohaterowie moim zdaniem zdobywają bardzo szybko doświadczenie, ale ja osobiście jestem z tego zadowolony. Im trudniej, tym lepiej. To daje nam większą rozrywkę, musimy się gdzieś tam bardziej jednak spocić na tej walce, więc jak dla mnie zdecydowanie na plus. Chodzi też o rekrutację globalną, czas trwania tej rekrutacji globalnej. Na very hardzie mamy 1 czas na minus, na legendarnym -2, czyli będzie mógł rekrutować bardzo szybko, bardzo mocne jednostki i da nam to dosyć ciekawe wyniki na pewno. Czyli to jest na tej zasadzie, że nawet porównali, że efekt globalny, że rekrutacja globalna będzie tak szybka, jak po prostu lokalna, na trybie legendarnym. No, zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego się okaże. Też pojawią się 2 nowe jednostki akurat u, jak widzicie, goblinów, czy o zielonoskórych, no orków standardowo. Będą to jakieś jednostki, z tego co widzę, tarcze i włócznia. Spoko, bo oni akurat takie jednostki za bardzo nie mają. Były tylko standardowe gobliny z tymi pikami, ale wiadomo, te gobliny nie miały za bardzo masy, więc było łatwo ich po prostu gdzieś tam staranować. I tak samo są takie gobliny z mieczem i tarczą, taka podstawowa. To jest na tej zasadzie, co na przykład, nie wiem, krasnoludy chaosu posiadały też właśnie takich z tarczami i wydaje mi się, że to jest ta sama zasada. Zostały również poprawione mapy. Tutaj macie wszystkie mapy wypisane, które zostały gdzieś tam poprawione graficznie, właśnie względem też układu, że drzewa są w innych miejscach. No zdarzało się, że były takie mapy, które jak dla mnie były po prostu bez sensu. Były po prostu jakieś zajałowe, a tutaj widzę, że ładnie są poustawiane, ładnie przestawiane te lasy i wygląda to dosyć dobrze. Tutaj mam jeszcze odnośnie jakichś tam fixów, takich pierdółek, to tego nie będę omawiał, bo sądzę, że to jest i tak po prostu zbędne. Więc jak dla mnie wszystko z takich najważniejszych rzeczy zostało omówione. Najważniejsze na pewno rzeczy to są powiedzmy te 2 nowe jednostki, poziom trudności, który został zmieniony. Warto sobie zagrać tymi królami grobowców, jaszczuroludźmi. Jaszczuroludźmi zdecydowanie bym zagrał i zobaczył jak ten łańcuch się gdzieś tam będzie przekładać, że też pozmieniali te niektóre budynki, że niektóra jednostka musiała mieć 2 budynki wymagana, żeby była gdzieś tam rekrutowana. Zobaczymy, co tam komputer wymyśli. Na pewno będę chciał przejść jakąś kampanię na może nie całą dominację, całego podbicie całego świata, ale jakąś taką dłuższą kampanię, żeby zobaczyć, czy ten komputer faktycznie zaczął myśleć, czy nie. Tym bardziej, że na przykład takie Imperium, krasnoludy, oni dosyć dobre rekrutowali te jednostki, tym bardziej teraz po patchu sobie ładnie radzą.
a na przykład jednak inne frakcje są gdzieś tam bardzo w tyle. Mam nadzieję, że też inne jakby frakcje dostaną dzięki temu dużego boosta względem na przykład rekrutowania mocniejszych jednostek, żeby ten poziom gry jednak się bardziej podnosił niż obniżał. Dobrze, jeśli wam się oczywiście podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, miłego oglądania i do następnego. Cześć!